Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na odcinek 7 nowości perfumowych. Mam, słuchajcie, troszeczkę dzisiaj Wam do pokazania i poopowiadania. I tak naprawdę dzisiaj troszeczkę inaczej podeszłam do tych nowości perfumowych. Wiecie, z odcinka na odcinek one mogą ewoluować, mogą się zmieniać, mogą być coraz lepsze, może według Was coraz gorsze, ale ciągle mi przychodzą jakieś nowe rzeczy do głowy, o których chciałabym, powinnam Wam mówić w tych nowościach perfumowych. I tak naprawdę zastanawiałam się nad taką jedną rzeczą, czy dobrze robię, że mówię Wam o nowościach perfumowych, których nie do końca możecie tu dostać, bo na przykład występują tylko w Ameryce bez wysyłki gdziekolwiek indziej, albo no, bez wysyłki do Polski, ale sobie pomyślałam, że teraz dużo podróżujemy. Dużo jeździmy, dużo mamy rodziny po świecie gdzieś rozsianej. Wobec tego to nie musi być tak trudne do zdobycia, a poza tym ogląda mnie, z tego co wiem, też oglądają mnie też osoby z różnych zakątków świata, którzy są Polakami i lubią polskie kanały oglądać, więc nie chciałam ograniczać się tylko do zapachów, które występują, są dostępne dla Polaków, także będziecie tu słyszeć o różnych, przeróżnych markach. Jeżeli coś skradnie Wasze serce, to po prostu może macie jakąś możliwość zdobycia tego zapachu. Zacznę, słuchajcie, od Skyler. Jest to zapach, który w ogóle jest to marka. Może najpierw zacznę tak, że jest to marka, która tworzy w systemie Clean, co się wiąże w zapachach bardzo często z tym, że nie są one zbyt trwałe. Natomiast powiem Wam szczerze, że o tej marce Skyler opinie, które czytałam na ich stronie, zawierzając lub nie zawierzając, to już jak kto sobie woli, są bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o trwałość tych perfum. To nie jest całodniowa trwałość, ale twierdzą, że jak na te Clean, to jest to bardzo wysoka trwałość. I teraz tak, zapach, który wydali, to jest Water's Edge i to jest tylko w takiej rolce, takiej kulce jakby zapachowej, odświeżającej. I on nie kosztuje jakoś dużo, $20 z tego co widziałam. Jest to zapach, słuchajcie, który przeniesie Was do spokojnego piękna na skraju natury. Tak opisuje to producent tych perfum. Jest bardzo orzeźwiający przez jabłka, które się tam znajdują. Jest chłodny przez ogórek, który tam jest. Jest delikatny przez lilie wodne i harmonijny przez drzewne nuty. I teraz tak, już Wam mówię, co jest. W nutach głowy jest mrożona bergamotka, jabłko, ogórek, bajkowo. W nutach serca jest lilia wodna, liście bazylii, zroszone fioletowe zioła i nuty bazy to piżmo, biały cedr, drzewo sandałowe. Jak przeczytałam te nuty, to zapragnęłam je mieć. I powiem Wam szczerze, że weszłam na stronę i chciałam je od razu zakupić. No ale właśnie, okazało się, że niestety, ale wysyłają tylko do USA, Kanady i Australii. Jest to marka amerykańska. Nie są dystrybuowane też w żaden sposób do Polski. To znaczy, że nie możecie, że nie ma, nie wiem, dystrybutora w postaci Sephory, Douglasa, innego sklepu, jakiegokolwiek, który dystrybuuje perfumy i robi wysyłkę do Polski. Także bardzo słabo, dlatego że te nuty bardzo letnio mi wybrzmiewają. Ja w ogóle uwielbiam jabłko i
Ja znam tylko jedno takie fantastyczne jabłko, które kocham, zielone jabłko, z tym, że ten zapach, jak wykończę, to już do niego nie wrócę. Jestem z nim za długo i to jest właśnie Dolce & Gabbana Light Blue. Iż poszukuję czegoś równie orzeźwiającego, równie świeżego, równie pięknie brzmiącego, ale już jakiejś innej firmy, innej marki, wiecie o co mi chodzi. I to jeszcze z tą lilią wodną, naprawdę nuty do mnie strasznie mocno trafiają, z tym, że muszę powiedzieć pas, bo nie mam tego dostępnego w Polsce. Oczywiście to nie jest tak, że to w ogóle dla mnie nie jest uchwytne, ale nie jest to uchwytne dla mnie w bardzo prosty sposób. Musiałabym prosić kogoś, wysłać, no, bardziej skomplikowane. Natomiast Wy, jeżeli macie łatwiejszy dostęp, to niesamowicie brzmią te perfumy. Opinie ogólnie, tak jak Wam mówiłam, są bardzo pozytywne. Następnie słuchajcie Azzaro. Azzaro wydał The Most Wanted Intense. To jest ich taki bardzo znany męski zapach, The Most. No i teraz wersję Intense. Tu za dużo nie będę mówiła. Oczywiście one są do kupienia. Ja jestem na tak, jeżeli chodzi o mojego partnera, ponieważ jest tu bergamotka, lawenda i likier i mech. Wszystko, co ja kocham. Kocham lawendę w męskich, bergamotkę, czyli taki cytrusowy zapach. I likier i mech, myślę, że takiej ostrości fajne temu dodadzą. Bardzo prosty zapach, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo fajny. Także The Most Wanted Intense Azzaro, tak. Dalej, słuchajcie, to jest Missy by Rosie Jane. To jest zapach dla kobiet i one różnie się nazywają. Nie wiem, czy kojarzycie markę Rosie Jane. To jest marka amerykańska, ale ona pochodzi z Australii. I ona stworzyła markę, mając już chyba 2 czy 3 dzieci. Chciała po prostu mieć coś takiego swojego, móc się spełniać, ale też mieć fajny biznes, który zamierzeniem jej tego biznesu było, żeby wszystkie składniki były bezpieczne. I teraz powiem Wam, że ten zapach ma takie nuty jak frangipani, zielona mandarynka, kokos i ananas. Zapachy są produkowane w Los Angeles i nie wysyłają ich nigdzie indziej oprócz USA. Występują natomiast one, jej zapachy, czasami na Sephorze, tak, polskiej Sephorze. Tego zapachu akurat jeszcze nie ma dostępnego, natomiast są różne inne, więc ten z czasem też się może pojawić. A jeżeli jeszcze chodzi o frangipani, jest to, słuchajcie, aromat kwiatów i on wybrzmiewa jak taki cytrusowo-jaśminowy, gardeniowy zapach. Trochę też czasem zalatuje słodkością, wanilią, no taki bardzo złożony zapach, więc można się spodziewać, że to nie będzie taka super świeżynka, tylko to może być troszeczkę coś podkręconego. Gdyby ten zapach pojawił się w polskiej Sephorze, akurat ten, jestem nim bardzo zainteresowana. Nigdy, oczywiście wiecie, ja sobie wyobrażam, jak ananas z kokosem pachnie, bo nie wiem jak Wy, ale ja kiedyś jadłam tylko takie serki. Właśnie wiórki kokosowe w nim były i taki ananasowy smak serka, czy jogurtu. I pamiętam, jak one pachniały. One pachniały przepięknie, więc ja jakiś tam obraz tego zapachu mam. Wydaje mi się, że on będzie słodki mimo wszystko. Nie do końca świeży, bardziej słodki, ale oczywiście mi to pasuje, więc jeżeli się pojawi, jak najbardziej. Kolejny, słuchajcie, zapach, nowość, to jest Floraiku Spring River. I najpierw powiem Wam, co perfumiarz napisał zacytował na temat tych perfum. Te perfumy zainspirowały mnie dokładnie w tym momencie, kiedy rzeka zdaje się budzić z długiego snu, kiedy woda odzyskuje swój ruch, płynność, całą swą witalność, bo jest to także okres, w którym nurt jest najszybszy. To haiku niesie ze sobą formę intensywnej energii, podobnie jak zapach.
to jest Japonia. I to jest taki azjatycka firma właśnie. Jeżeli chodzi o nuty, znajdziemy tu olejek Petit Grain, akord Pivoni, olejek Liang Liang z Madagaskaru, olejek Vetiver z Madagaskaru, akord drzewa sandałowego. I teraz ponoć znalazłam takie opinie, że faktycznie te perfumy, ten zapach pachnie jak budząca się natura i jak zapach takiej roztopionej rzeki, to znaczy ona była zamarznięta i jakby stała, za mocno się nie ruszała, a w końcu zaczęła płynąć i z tym jej płynięciem jest niosący się zapach kwiatów, które po bokach zaczęły kwitnąć, bo nadeszła wiosna. Jeżeli one tak pachną, to musicie przyznać, że jest to coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o Floraiku, oczywiście jest to azjatycka marka, jak już wspomniałam, i bardzo mocno wychwalająca ich jakieś takie ceremonie, ich rytuały. Bardzo jest to z tym związane, w związku z tym też bardzo mocno kwiatowe są te zapachy. Te zapachy są dostępne na Notino. Akurat tego zapachu nie znalazłam obecnie na Notino. Ten zapach możecie kupić na Beauty The Shop. Jeszcze może tak Wam tylko wyjaśnię, bo przygotowałam tu sobie, że ten Petit Grain to jest olejek. Pachnie bardzo intensywnie cytrusowo-drzewnie, kwiatowo-cierpko. Coś niesamowitego, jak mówiłam, cierpkie. Fantastyko. I jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, ponieważ czasami się posługuję takimi skrótami myślowymi. Nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam, ale jeżeli w zapachu jest vetiveria, to zawsze Wam od razu mówię, że no idzie w bardziej stronę męską raczej niż damską. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale vetiveria jest takim dosyć, ma taki zapach kadzidlany, drzewny, taki ciemny kolor kaki, który też się kojarzy raczej z mężczyzną. Więc jeżeli jest vetiveria, no to ja zakładam, że nie do końca one mogą mi się spodobać, bo mogą jednak zbyt mocno iść w stronę męską. No czego ja uwielbiam zapachy, ale jeżeli tak chamsko wręcz czuję mężczyznę w zapachu, to nie jestem już za bardzo zainteresowana. No i tu ten vetiver jest z Madagaskaru. I teraz, czy ten vetiver pachnie z Madagaskaru pachnie tak jak ta standardowa vetiveria, czy nie? To pozostawiam już do Waszego rozrachunku. Ale myślę, że jestem tu raczej na nie, mimo że te przywołuje się tu, że to pachnie właśnie rzeką, wiosną, to mimo to, że tak się wydaje świeży i fantastyczny, to mi się wydaje, że vetiver bardzo zmieni moje postrzeganie tego zapachu. Więc ja tu jestem na nie. Ale następnym zapachem, słuchajcie, jest Spring Breeze Clean i to jest unisex. Już Wam nie mówię, co jest unisexem, co jest nie, bo generalnie Wam powiem, że takich stricte male, female zapachów jest coraz mniej naprawdę i raczej wychodzą uniseksy, więc już przestaję Wam to mówić. Po prostu muszą Was poruszyć te nuty, musicie wiedzieć, że Wam się to podoba i po prostu tak zacznijcie do zapachów może podchodzić. Spring Breeze Clean to jest taki zapach kwiatowo-drzewno-piżmowy, słuchajcie. Nutami głowy jest niestety mój znienawidzony aldehyd, bergamotka i zielone jabłko. No i dlaczego, jak jest zielone jabłko, to jest też ten aldehyd. Nie jest on mi zupełnie do niczego potrzebny, ale jest. Nutami serca jest lawenda, jaśmin, konwalia. Boże, czy przypominacie sobie zapach konwali? Właśnie przecież idą święta wielkanocne i zapach konwali u mnie na święta wielkanocne konwalie zawsze były. Ten zapach ciągnął się po całym domu, jest przepiękny, taki dosyć słodki nawet bym powiedziała. A nutami bazy jest białe piżmo, drzewo sandałowe i kwiat pomarańczy.
Dostęp do tego zapachu jest bardzo łatwy, znajdziecie go nawet na Ceneo. Nie jest on też cenowo przytłaczający, ale przez to, że jest aldehyd, to ja robię pas. Dalej, słuchajcie, to jest Acne Studios Frederick Mayle. Acne Studios to jest marka odzieżowa, włoska, francuska, nie pamiętam dobrze. Natomiast to jest marka, która wydaje właśnie pierwszą swoją kompozycję zapachową. Są to ich pierwsze perfumy. Będą one dostępne 17 kwietnia na stronie Baumac. Na tej stronie jest normalnie wysyłka do Polski, więc jest to zapach dostępny dla nas jak najbardziej. Tym bardziej, że jest europejski, więc to już samo przejście. Wiadomo, że jest ten dostęp dużo łatwiejszy. Natomiast ja nie chcę tego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nuty, to jest tu brzoskwinia, kwiat pomarańczy, aldehyd, wanilia, piżmo i drewno sandałowe. Ale opisywany ten zapach jest jak zapach prania i czystości, czego ja, jak wiemy, nie cierpię. Może nie to, że nie cierpię. Nie lubię pachnieć praniem. Jakoś, ja wiem, że to jest na tej zasadzie, no to tak jakbyś wyszła spod prysznica i tak fajnie pachniesz. No nie, to jest po prostu, słuchajcie, po prostu nie dla mnie. Także ja tutaj robię definitywny pas. Ale gdyby ktoś z Was był zainteresowany, lubił Moschino, to i 2, czy to i 1, to 17 kwietnia będzie to do kupienia. Dalej, słuchajcie, Carolina Herrera zrobiła jakąś kolekcję limitowaną, w której zrobiła męski i damski zapach. To wygląda totalnie inaczej niż to, co do tej pory widziałam. Buteleczki, flakoniki, jak widzicie, są przepiękne. Ja nie wiem, czy ja jestem odpowiednio na boku, żeby w ogóle Wam to wklejać, ale oczywiście będę Wam to wklejać, nawet jakby moją buzię facjatę miało zasłonić. Jeżeli chodzi o męski zapach, to jest to egipski niebieski rumianek, liście fiołka, nuty serca to tonka drzewo kaszmirowe, drzewo sandałowe i nuty bazy akordy drzewne. Bardzo drzewny zapach. Bym powiedziała, że nie wiem, czy nie aż za, ale skoro męski, to właśnie może jednak te drzewo, słuchajcie, w tych nutach wybrzmiewać jak tropikalny las. Może to być coś ciekawego. Jeżeli chodzi o dostępność, ja tego jeszcze nigdzie nie widziałam, żeby można było to kupić. No więc na razie Wam nic tutaj nie powiem. I ten z kolei, słuchajcie, zapach damski brzmi, jego nuty brzmią, jakby był zapachem kwiatowo-bursztynowym, bo słuchajcie, jest neroli, czarna porzeczka, czysty kokos i róża, a w nutach bazy jest wanilia i drzewo sandałowe. Czysty kokos. Jest to zapach bardzo intrygujący. Powiem szczerze, nie wiem, jak będzie z dostępnością tego zapachu. Może to być jakiś problem, bo mówię, na razie nic nie znalazłam, żeby to w ogóle na Polskę w jakikolwiek sposób było dostępne, a też za granicą on dopiero wychodzi. I powiem Wam tak, gdyby była dostępność próbki, bardzo zaciekawiona się czuję. Czarną porzeczkę kocham, no ten czysty kokos z różą. Naprawdę czuję się bardzo zaciekawiona. Dobra, ale przejdźmy dalej, bo jest tego jeszcze troszeczkę, słuchajcie, i nie chciałabym, żeby film trwał 3 godziny. Jest taki zapach, nie wiem, czy markę znacie, New Notes, Latte Mimosa Unisex. To jest, słuchajcie, zapach kwiatowy. W nutach jest mimoza i bergamotka, w sercu jaśmin, ylang-ylang i irys, a w bazie jest piżmo, drzewo sandałowe i wanilia. Mimoza jako mimoza ma zapach słodki i daje taką pudrowość zapachu. Jest takim kwiatowym, słodszym zapachem i daje taką pudrowość właśnie.
Można te perfumy już kupić, ten zapach kupić na Bräuninger i nawet, słuchajcie, jest tam do kupienia, do zdobycia próbka. Czyli można kupić zapach z próbką, dostać tą próbkę, no i wiadomo, zapach odesłać, wypróbować. Także ja jestem bardzo na taktu. Nie ma tu żadnych, moim zdaniem, nut typowo męskich. Nie wiem czemu unisex, bo dla mnie piżmo jest bardzo często w perfumach damskich i dodaje bardzo przyjemnej woni, bardzo przyjemnej konsystencji zapachu. Nie wiem, jak to inaczej ująć, ale wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję zresztą, więc ja tutaj jestem na tak. No i myślę, że właśnie tak to zamówię. Zamówię jako perfumy z tą próbką, wypróbuję próbkę. Jak będzie super, to sobie zostawię, a jak nie, to pójdzie to dalej w świat. Kolejnym zapachem, słuchajcie, to jest Reflets d'Ambre Maison Francis Kurkdjian. Nie lubię tej marki. To znaczy, nic mi się z tej marki nie podoba. Ja nie wiem, może coś jest ze mną nie tak. Może dlatego, że one są zbyt orientalne. Ja nie przepadam jednak za takimi zapachami orientalnymi. No i to jest tak naprawdę kolejna orientalno-kwiatowa kompozycja, uniseksowa. W nutach głowy jest różowy pieprz, w sercu hedion i jaśmin, a w bazie jest bursztyn, wanilia, labdanum i paczula. Chciałabym, żebyśmy tak trochę, dlatego ja będę wtrącała i Wam wyjaśniała, co poszczególne nuty, czasami jakieś takie trudniejsze oznaczają, bo to są syntetyki, więc często jest tak, że jakiś olejek jest po prostu tworzony, niekoniecznie jest uzyskiwany naturalnie. I hedion to jest oczywiście syntetyk sztucznie wytworzony, jest wręcz molekułą i słuchajcie, on odzwierciedla zapach jaśminowego absolutu, troszkę wzbogacony o zapach magnolii i cytrusów. O labdanum Wam powiem przy innym zapachu, bo jeszcze będzie zapach z labdanum, więc tam Wam wyjaśnię, o co chodzi z tym labdanum. Natomiast teraz jeszcze Wam tylko powiem, że one są do kupienia w Harrodsie i generalnie jest tak, że Harrods wysyła niektóre tylko produkty do Polski. Nie wszystko możecie zamówić i akurat tego zapachu nie możecie zamówić w Harrodsie z wysyłką do Polski. Tego produktu Wam nie przyślą. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, ale tak jest. Także ja i tak pas, ale też pas, bo no, na razie nie są dla nas za bardzo dostępne. Dalej, słuchajcie, to jest zapach Chords Tamin. To jest unisex. W ogóle te wszystkie buteleczki są przepiękne. To są też takie orientalno-kwiatowy zapach i słuchajcie, dla mnie bardziej męski niż damski, bo jest tu kwiat pomarańczy i neroli, tytoń, ylang-ylang i miód oraz cedr, skóra i cypriol. Jeżeli chodzi o cypriol, to jest to trawa orzechowa, zapach trawy orzechowej. Jeżeli ktoś był w Indiach, może kojarzyć taki zapach. Powiem szczerze, że idzie bardzo mocno w stronę męską. Ten tytoń w nutach serca oznacza, że go raczej będzie dosyć mocno czuć, więc może być ułagodzony dobrze miodem. Mogą to być strasznie ciekawe w ogóle, strasznie ciekawy zapach, ale sama nie wiem. A jeżeli chodzi o markę, słuchajcie, w ogóle Tamin ta marka jest z Londynu. Jest to marka, która wzięła sobie za cel zapachem opowiadanie historii Wielkiej Brytanii, brytyjskiej kultury, dziedzictwa brytyjskiego. No i generalnie opinie, jakie poczytałam o tej marce, że kompozycje są naprawdę wyjątkowe, że mają przeogromną projekcję i są bardzo intensywne, trwałe. No i że mają
jakiś tam balans składników, których używają do tworzenia. Nie są w 100% to naturalne jakieś olejki, ale starają się jakiś tam uzyskiwać balans, więc no to tyle by było o tej marce. I oczywiście ten zapach można kupić, my mamy do niego dostęp, można je kupić na stronie Mood Scent Bar. Ja pasuję, dla mnie idą zbyt mocno w męską stronę. Kolejne, słuchajcie, kolejną marką jest Born to Stand Out. To jest zapach Mary Jane. I to jest właśnie tak, że te zapachy ciągle zmieniają jakby imię. O, w ten sposób. Słuchajcie, zapach jest dziwny. Jest, w ogóle podane są tylko nuty głowy. W nutach głowy jest konopie indyjskie i mięta. I nic więcej o tym zapachu, słuchajcie, nie wiem. Ale jak na to, że tu występują konopie indyjskie i mięta, to intrygujące, to jest mało powiedziane. Marka powstała w Seulu. Jest to pierwsza koreańska marka luksusowych perfum, niszowych, bo jest to niszowa marka. Bardzo fajne flakony, jak widzicie. Jest to taki troszeczkę zawoalowany sposób buntu, ta marka. Buntu przeciwko temu, co się tam dzieje w tej Korei. Zapachy tej marki mamy dostępne, słuchajcie, są dostępne na stronie House of Merlot, ale akurat Mary Jane jeszcze nie ma, jeszcze nie są w ogóle dostępne i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy będą dostępne w Europie. Taka data nie jest podana. Także ja generalnie zaintrygowana. No, jak będą na tej stronie, to wtedy pomyślę. Na pewno, wiecie, wszystkie te zapachy na tyle mnie intrygują, że chciałabym mieć próbki i wypróbować, bo są to marki dla mnie nieznane, a ja wchodzę już w ten świat i jestem coraz bardziej tym światem zaintrygowana, coraz bardziej chciałabym poznawać te marki. Myślę, dobra, i słuchajcie, teraz jest Sirène Fragrance Dubois damski. Słuchajcie, jest to zapach moim zdaniem mocno męski, a jest, zaznaczam, damski, nie uniseksowy. I już Wam mówię. W głowie jest wiśnia i pieprz. W sercu są laktony, kadzidło i agar, czyli ud. W bazie jest cypriol, benzoes, labdanum i mech. Co to jest cypriol? Już wiemy. Jeżeli chodzi o laktony, to jest to albo zapach świeżego siana, albo lakton jaśminowy, czyli słodki, kwiatowy zapach. A labdanum, mówiłam, że będzie zapach z labdanum i Wam wyjaśnię. Labdanum jest taki balsamiczny, taki drzewny. Wydaje się coś mocno odzwierzęcego. Czuje się skórę, trochę też jakichś takich nut kwiatowych. To taki złożony składnik, bym powiedziała. Też czasami jakiś dodaje zapachu żywicznego, akord przypraw, akord kwiatów. To taki syntetyk tak naprawdę. Tu Wam wyświetlam też listę perfumerii w Polsce, gdzie możecie pojechać i sobie powąchać te zapachy firm marki Sirene. No na pewno Warszawa Cliff, Hotel Marriott w Warszawie, ale też słuchajcie, jest w Krakowie jedna perfumeria, gdzie też możecie sobie te perfumy sprawdzić. A zdecydowanie pas dla mnie wydają się mocno męskie. Nie wiem dlaczego to są perfumy, jest to zapach dla kobiet, ale ja wolę coś takiego, wiecie, słodszego,
bardziej kobiecego, sensualnego, albo jeżeli już coś kadzidlanego, to z dużą ilością słodyczy, tak żeby był takie wypośrodkowanie, nie? Następny zapach, słuchajcie, i marka to jest Jo Malone. Jo Malone w ogóle nie przestaje, cały czas wydaje coś nowego i to jest tym razem Red Hibiscus. Oczywiście unisex, bo już chyba nic innego u niej nie zobaczymy. I teraz tak, w nutach głowy jest imbir, mandarynka i czarny kardamon. W sercu jest jaśmin, hibiskus, liang liang, czarna orchidea i lilia wodna. A w bazie jest wanilia, bursztyn i kadzidło. I ja to chcę. No serio. No po prostu one są do kupienia w Douglasie, słuchajcie. I no ja jestem tu na tak. Ja jestem tu na tak. Jest jakieś kadzidło, ale ono jest właśnie przyćmione i kwiatami, i słodyczą. I wydaje mi się, że to będzie coś bardzo ciekawego. Ponieważ są do kupienia w Douglasie, to ja często robię w ten sposób, że piszę do Douglasa na tą ich obsługę klienta, czy w ogóle jest możliwość zdobycia próbki. I czasami to nie jest tak, że Wy musicie kupować próbkę zapachów. Warto jest do nich się odezwać i zapytać. Bo być może, i bardzo często dostaję odpowiedź, że tak, więc jak robię jakiś zakup, albo czasami mam tam jakieś produkty, które na przykład, nie wiem, lubię żele pod prysznic Douglasa. One tam kosztują 30 parę złotych, fajnie pachną. Ja je bardzo często kupuję na jakieś wyjazdy i w wyjazdach używam, bo są nieduże, a fajnie pachną i naprawdę super. To wtedy kupuję to i oni mi proszę o to, żeby do tego zamówienia mi dorzucili tę próbkę. Na ogół, jak robię jakieś zamówienie, to właśnie pytam o próbki. Robię sobie taką listę zapachów, które mnie interesują i wtedy tylko wykreślam i piszę im, czy macie to, czy macie to, czy macie to. Podobnie robię z Sephorą. Z Sephorą jest dużo ciężej się dogadać, powiem Wam, niż z Douglasem. A z Notino to już w ogóle nie ma żadnego problemu. Ale jest jeszcze jedna marka, o której chciałabym powiedzieć i na koniec opowiem Wam chyba żart, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Więc zaczynajmy. Ostatni zapach to jest Nette Pear Jam, dżem gruszkowy. I teraz tak, w nutach jest gruszka koji, esencja różana, paczula. I wiecie co? Ja nigdy nie myślałam, że gruszka jest intensywna, bo jak gruszkę każdy z nas jadł i też mógł powąchać. Wiemy, że pomarańcza, że mandarynka jest intensywna, że są pewne owoce, które mają taki intensywny, fajny zapach. Ja nigdy o gruszce tak nie myślałam, do momentu, aż nie kupiłam My Way Nectar, do której właśnie została dorzucona gruszka i ona zmieniła bardzo wiele. I powiem Wam szczerze, że tutaj jest napisane przy tym zapachu, jak wejdziecie sobie do nich na stronę, jest napisane, że naukowo udowodniono, że zwiększa poczucie radości i pozytywności. Zapach gruszki zawiera podnoszące na duchu nuty gruszki japońskiej. Podnoszące na duchu. No, powiem Wam, że to są mega ciekawe, wydaje się to mega ciekawy zapach. Ponoć, jak znalazłam na ich stronie, jest też w tym zapachu wanilia i jest też miąższ malin. Jak słyszę maliny, to też mnie to rozkłada, bo Angel Nowa oczywiście. Także muszę się zgodzić, że gruszka może być tym akordem, słuchajcie, który może bardzo robić z zapachu coś mega ciekawego. Te perfumy nie są dostępne w Polsce, nie można ich zamówić u jakiegoś dystrybutora, nikt tego nie sprowadza, nie ma po prostu jak go zakupić, więc siłą rzeczy pas, ale gdybym taką możliwość miała i zdobyła, to jestem na tak jak najbardziej. Na koniec zostawiałam coś dla śmiechu. McDonald's japoński wydał 3 zapachy.
Jest tak, mac fries, crispy potato garlic, shaka shaka potato plum. OMG, to są żarty jakieś. Kto chce pachnieć frytkami maka? Albo kto chce chipsami czosnkowymi pachnieć? Albo kto chce jakimiś szaka ziemniakami pachnieć? Powiedzcie, chcielibyście czymś takim pachnieć? Czy w ogóle wy byście to zamówili? A może w ramach żartu z kimś, z kim macie taką fajną relację, takich, czasami tak jest, ja miałam za młodu takiego kolegę, za młodu, śmiesznie to brzmi, w podstawówce miałam takiego kolegę, słuchajcie, Krzyśka. I z Krzyśkiem łączyła nas taka relacja, że wiecznie wbijaliśmy sobie szpilki. Non-topper. I jeżeli wy macie kogoś takiego, z kim macie taką relację, bo ja, jak myślę o tych perfumach, to myślę, jemu bym je kupiła. Dla czystych jaj, dla śmiechu, dla beki. Może już nie teraz, nie w tym wieku, ale generalnie powiem wam, że jako żart można to potraktować i chyba tak wszyscy to potraktujmy. Jako taki smaczek na koniec tego filmu, ale jednak żartobliwy i z dużym dystansem, no bo kto by chciał tak pachnieć, nie? Ja dzisiaj już kończę. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że miło się ze mną bawiliście i przede wszystkim dajcie mi koniecznie znać, czy jakiś zapach utknął Wam w pamięci, bo gdybym ja miała powiedzieć, to na pewno bym chciała ten dżem gruszkowy z Nette. Bardzo bym chciała ten zapach. Ta lista moich takich, wiecie, wypróbowania pewnych rzeczy rośnie stale wraz z tymi nowościami perfumowymi. Mam nadzieję jednak, że Wy jesteście rozsądniejsi ode mnie i po prostu traktujecie to jako nowinki i być może w przyszłości odkrycie jakiejś fajnej marki, o której dowiedzieliście się u mnie. To jest i tak już bardzo dużo. I też o to mi w sumie chodzi. Także ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was i do następnego. Buziaczki!